Pasieka powstała w wyniku realizacji projektu Polska-Ukraina ze szkołą w Rudkach na Ukrainie. Nasza szkoła od lat współpracujemy. Pasieka w założeniach miała mieć 5 uli, barcie i kłodę. Tymczasem zainteresowanie uczniów przerosło nasze oczekiwania i w tej chwili mamy 10 uli. Projekt ma na celu dwojaką funkcję. Po pierwsze, z naszego punktu widzenia, mnie jako nauczyciela, to jest edukacja młodzieży, która bardzo się garnie zresztą do pracy z pszczołami czy przy pszczołach, a równocześnie jesteśmy też wpisani w taką ścieżkę dydaktyczną dla zwiedzających, otwarta dla wszystkich. Serdecznie zapraszamy zresztą, która ma około 5 km długości wokół otaczających nas tutaj terenów. To jest barć. Początkowo pszczoły żyły dziko, tak jak i dzisiaj zresztą żyją też często w pniach drzew wypróchniałych i to był początek sposobu pozyskiwania miodu. Barć jeszcze jest niezasiedlona, czekamy na młode roje i żebyście zobaczyli, jak to w środku wygląda, to zdejmę daszek i wewnątrz nieregularna na razie forma ramki. I tu zostaną osadzone we wnętrzu tego pnia pszczoły. Jak widzicie, leży sobie kłoda i my zasiedlimy ją 2 rodzinami. Jedna rodzina będzie miała pomieszczenie z tej strony, gniazdo tak zwane, a druga z drugiej strony. Także tu będą w tym sobie żyły 2 rodziny. W jednym z uli zamontowaliśmy wagę pasieczną. Jest to waga prototypowa. Waga ta łączy się automatycznie z internetem, zbiera dane z czujników. Jak odczytywać takie dane? Najprościej będzie podejść do wagi, szczytać sobie kod QR, a następnie połączyć się z telefonu komórkowego bądź za pomocą laptopa. Pszczelarz może szczytywać wagę ula, czyli porównywać sobie urobek dzienny, tygodniowy pszczół w danym ulu. Możemy szczytywać temperaturę panującą na zewnątrz, jak i w ulu, wilgotność powietrza, a także przydatna funkcja wysokość wagi nad poziomem morza, bo jeżeli się okaże, że przyjdzie nam misio, strąci wagę, strąci ul, automatycznie te dane zostaną wysłane do użytkownika danego systemu. Drugie urządzenie, kamera w ulu pszczół. I teraz montujemy kamerę na podczerwień. To będzie wszystko link, każdy będzie mógł z niego skorzystać, będziecie widzieli, jak pszczoły zachowują się w ulu. A jak się w tej chwili zachowują, to jak się obejrzycie, widzicie, pszczoły bardzo intensywnie pracują, dlatego że przed Wami, tam na wzgórzach i tam wszędzie, jak się popatrzycie, żółty kolor to jest rzepak. Wybitnie miododajna roślina. Słuchajcie, jesteśmy w Alei Lipowej. Ona ma kilkaset metrów długości, około 400. Na terenie szkoły jest 172 lipy, kilkanaście akacji, klonów, jaworów. To są wszystko drzewa wybitnie miododajne. Oprócz pszczół, to co mamy w pasiece hodujemy, to są pszczoły miodne, pszczoła miodna. Jest około 470 gatunków pszczół dziko żyjących. I dla tych bardzo pracowitych, a niewidocznych zupełnie, bo to są niewielkie rodziny. Lepiarki, pszczelinki i tak dalej, jest ich 6 rodzin. Przygotowaliśmy kilkanaście takich domków z różnymi otworami, bo to każda grupa, każdy gatunek pszczół, tych dziko żyjących, lubi coś innego. Na większości z tych lip są różnego rodzaju domki zainstalowane i mam nadzieję, że w najbliższym czasie one wszystkie zostaną zasiedlone.